Cześć, Mikołaj Bartek Urban, zapraszam do testu Audi R8. A R8 to szczyt szczytów w koncernie Audi. Zobaczcie, są modele Audi z rodziny S, są modele Audi z rodziny RS, ale model z rodziny R jest tylko jeden i nosi on nazwę R8. W sumie to już dziś nazwa powinna być inna. Nie R8 od 8 cylindrów pod maską, ale R10 od 10 cylindrów pod maską, bo tutaj z tyłu za tą piękną szybą kryje się inżynieryjny majstersztyk, jakim jest 5,2-litrowe wolnossące V10. O mamo! Ale zanim dojdę do silnika, to pooglądajmy R8, najlepiej w lepszym świetle. I w takim świetle od razu widać, że na kluczyku jest piano black i już jest porysowane. Dramat. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam dbałość o szczegóły, która zwłaszcza w takim aucie powinna być dopracowana do perfekcji. Niestety tutaj czegoś zabrakło. Nie zabrakło za to niczego w wyglądzie R8, bo ten jest genialny. Poważnie, auto prezentuje się znakomicie, jest super sportowo, jest nowocześnie, jest agresywnie, zwraca na siebie wszędzie uwagę, ale przy tym nie jest wyzywające jak w mechanicznym bliźniaku, jakim jest Lamborghini Huracan. Huracan aż krzyczy: patrzcie na mnie, jestem Lambo! A w przypadku Audi jest po prostu super elegancki, sportowy samochód. Super sportowy samochód. To mi się bardzo podoba. No, może ja bym wybrał inny lakier, bo ten wygląda jakby był żywcem zdjęty z jakiegoś Hyundai'a sprzed 20 lat i dodatkowo wymaga dopłaty 6120 zł. A w podstawie za darmo mamy taki piękny, subtelny, żółciutki lakier. Ale nawet w tym niebieskim, testowanym, auto wygląda świetnie. I co ważne, tutaj nie ma atrap. Każde wytłoczenie, każdy wlot ma swoje zadanie. Nawet klamki są tak zrobione, żeby jak najmniej zaburzały przepływ powietrza do tych wlotów. Dyfuzor też oczywiście jest prawdziwy. I jeszcze wracając do tych bocznych, cudownych wlotów, które Audi nazywa Side Blade, otóż w podstawie, w odmianie RWD, czyli tylu napędowej, są one pod kolor auta, a za dopłatą 6450 zł możemy je pomalować, a za 13440 zł możemy je mieć na przykład w karbonie. Swoją drogą to te side blade, czyli te boczne wloty oraz spoiler na klapie, to jedyne różnice wizualnie pomiędzy wersjami RWD i Quattro. W RWD w podstawie boczne wloty są pod kolor auta oraz samochód nie ma takiego spoilera na stałe. Jest spoiler, ale jest taki mały, który możemy z przycisku rozłożyć albo otwiera się sam przy wyższych prędkościach. Takiego dużego spoilera, który jest w odmianie Quattro, nie da się nawet tutaj doklikać. A nie, przepraszam, jest trzecia różnica. Otóż wersja Quattro ma hamulce ceramiczne, których odmiana RWD mieć nie może. Kolejny ciekawy akcent to metalowy wlew paliwa. Chociaż dla mnie i tak najlepszy akcent to tylna szyba, za którą jest skryty silnik oraz tylny zderzak, przez który można podziwiać wydech oraz podzespoły silnika. Coś pięknego. Chociaż do wydechu można by mieć lekkie zastrzeżenia, bo tak naprawdę to nie ma on aż dwóch takich wielkich rur, tylko to jest część zderzaka, a w środku w każdej z rur są jeszcze dwie mniejsze o bardzo dziwnych kształtach. Ale wiecie co? Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to, bo auto brzmi cudownie, że po odpaleniu z rana miałem gęsią skórkę. Posłuchajcie tego. Cudo. R8 jest też cudownie małym autem, a dokładnie niskim. R8 ma 4429 mm długości, 1940 szerokości oraz tylko 1236 mm wysokości. Najlepiej to widać jak staniemy przy innych, również niezbyt dużych autach. Jest nisko. Na tyle nisko, że pod niektórymi szlabanami można przejechać bez ich otwierania. Nisko, ale nieco praktycznie. Nieco, bo R8 ma z przodu bagażnik o pojemności 112 litrów. Mało, ale na wycieczkę we dwójkę powinno dać się spakować. Co prawda nie ma haczyków na zakupy, ale jest gniazdo pod zapalniczkę i takie małe siateczki na jakieś drobiazgi. W ogóle zobaczcie, jak cudownie podnosi się ta maska razem z nadkolami.
Super to wygląda, zwłaszcza jak jeszcze otworzymy tą szybę prowadzącą do raju z tyłu. No dobra, to wsiadamy do środka. Ja miałem podstawowe sportowe fotele, które wyglądają nieźle i są komfortowe, ale jak ktoś chce bardziej wyczynowe stołki, to w opcji za 19 540 zł są kubełki. Aha, i w moim fotelu w zagłówkach były głośniki, które nie mam pojęcia jak grają. Nie mam pojęcia, bo dla mnie w tym aucie głośnik oraz woofer to silnik i wydech. Mi nic więcej nie potrzeba. Tak samo jak nic bym nie zmienił z deską rozdzielczą, która jest idealna. Ten minimalizm jest kapitalny, tutaj nic nie rozprasza kierowcy, nie ma miliona dotykowych przycisków, nie ma wystającego ekranu, jest kierownica, są zegary, są 3 główne pokrętła i piękny czerwony starter na kierownicy. Ja do szczęścia nic więcej nie potrzebuję. No okej. Potrzebuję, żeby nie było piano black i tutaj nie ma. Chociaż jak ktoś jest masochistą, to może za 8000 zł dokupić piano black. A za 2000 zł więcej jest wykończenie karbonem. Ciężki wybór, prawda? Ja miałem karbon, ale w koło nawiewów i daszka od zegarów i jest to opcja za dodatkowe 11 000 zł. W ogóle jakość wykończenia i spasowanie robi niesamowite wrażenie, dużo lepsze niż w Lamborghini. Poważnie, testowałem przecież Huracana i naprawdę R8 ma lepsze spasowanie niż Lamborghini. Das, brawo! Wcześniej mówiłem o 3 głównych pokrętłach i są one odpowiedzialne za klimatyzację w samochodzie, ale na tunelu jest jeszcze kilka innych przycisków od multimediów. I te multimedia oraz wszystkie dane wyświetlane są na ekranie od zegarów cyfrowych. To mi się w sumie podoba, zwłaszcza, że zegary mogą mieć piękny, klasyczny motyw z ogromnym obrotomierzem na środku. I to obrotomierzem wyskalowanym do 10 000 obrotów. Cudo! Jeszcze lepsze cudo jest jak się odwrócimy, bo tutaj tuż za naszą głową jest szyba, a za szybą jest V10 i w kabinie słychać je idealnie. Słychać też na przykład przepustnicę jak naciskamy gaz. Coś wspaniałego. To, co mi się nie podoba, to zbyt małe łopatki od zmiany biegów. Ale co ciekawe, w opcji za 10 000 zł możemy wybrać kierownicę z 2 dodatkowymi przyciskami oraz właśnie z większymi łopatkami. Jak ktoś chce latać po torze, to warto wybrać większe łopatki. Większą łopatą szybciej się wykopiemy z toru. Ale suchy żart. Przejdźmy więc do schowków. Te są oczywiście dość małe w większości, ale raczej nie ma co narzekać. Za fotelami jest też taka półeczka, gdzie w sumie nie wiem co możemy trzymać, bo raczej nic większego i cięższego, bo wtedy mogłoby to narobić sporo bałaganu w kabinie. Sporo narobić to potrafi ten silnik, ale hałasu oraz emocji. Odpalmy to cudo. Fantastyczne uczucie budzić do życia ponad 5-litrowe V10. A jeszcze fantastyczniejsze jest to, że ten silnik kręci się do niemal 9000 obrotów, robiąc cudną odcinkę, jak nie zdążymy klepnąć w tą małą łopatkę. Szkoda tylko, że na postoju auto ma ref limiter, czyli limiter obrotów, a my możemy jedynie sobie pyrkać do tych 3500 obrotów. W aucie V10 powinny być zakazane takie limitery.
Na szczęście podczas jazdy nie ma limitów, a silnik drze się w kabinie przeokrutnie, jak klepniemy maksymalnie gaz. Dopiero wtedy możemy docenić dźwięk tej jednostki i wydechu, bo tak na postoju jest dość spokojnie, żeby nie powiedzieć nawet zbyt łagodnie. Ale podczas jazdy przy wyższej prędkości jest już cudownie. Przy zwykłej jeździe R8 jest super cywilizowanym autem. Wydech ma klapki, więc może być ciszej, skrzynia w trybie automatycznym bije biegi niezauważalnie, a my możemy się delektować chwilą. Bo już po chwili świeżbić nas będzie prawa noga i będziemy musieli przycisnąć, żeby obudzić to V10. Ależ maszyna. I ma nie lada osiągi. To V10 generuje 570 koni oraz 550 Nm w wersji z napędem na tył oraz 620 koni i 580 Nm z napędem na wszystkie koła Quattro. Ja do testu wybrałem odmianę RWD, czyli napęd na tył. Katalogowo do setki powinno być 3,7 sekundy, co jednak w pogodę taką testowałem, będzie trudne do zrobienia, ale sprawdźmy. Szok. Równe 3,7 sekundy, jak widzieliście, był uścisk kół na pierwszym biegu. Jakby było idealnie sucho, to 3,5 sekundy jest do zrobienia, co w tylnonapędowym wozie jest genialnym czasem. Zresztą to 3,7 też jest fantastycznym wynikiem. Oczywiście dalej auto się nie zatrzymuje i czas od 100 do 200 wynosi 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 329 km/h. Dla porównania, wersja Quattro robi setkę w 3,1 sekundy oraz może pędzić 331 km/h. Co ciekawe też, RWD jest tylko 5 kg lżejsza od Quattro i waży 1665 kg. Aż się nie chce wierzyć, że różnica w wadze to 5 kg. Może jakiś błąd w danych? Może i błąd, kto to tam wie. Ja wiem, że jazda R8 RWD wymaga jednak sporo więcej umiejętności niż z Quattro. Tutaj, przy takich jesienno-zimowych warunkach, kontrola trakcji potrafi zaingerować nawet grubo powyżej prędkości autostradowych. Poważnie, 4., 5. bieg, wciskamy gaz i czujemy, jak systemy pracują. Oczywiście, jak mamy te systemy włączone, to raczej nic nam nie grozi, ale już jak je wyłączymy, to jazda jest bardzo wymagająca. Zwłaszcza jak silnik przekroczy to 4-5 tysięcy obrotów, to tył bardzo mocno ucieka, a czasu na reakcję nie ma dużo. Tak samo jak i nie ma dużo zwłoki na skrzyni biegów i przyspieszeniu. Tutaj klepiemy gaz i momentalnie w akompaniamencie V10 auto przyspiesza. Wspaniałe. To jest prawdziwe auto dla prawdziwych kierowców, tutaj nie ma żartów. Jedyne, co ja bym zmienił, to moc wspomagania układu kierowniczego, bo jak dla mnie kierownica pracuje zbyt lekko. Ja jednak wolę większy opór. A jeszcze wracając do silnika, który jest o 50 koni słabszy niż w odmianie Quattro, to podobno jest to ograniczenie tylko i wyłącznie softowe. Auto jest specjalnie zdławione o 50 koni i to wszystko. Więc pewnie wystarczy wgrać program i mamy 620, a może i więcej koni. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale sprawdziłem też spadanie. W mieście zejście poniżej 20 litrów jest super ciężkie. Ja ciągle miałem wyniki na poziomie 25-28 litrów. V10 uzależnia. Na trasie znowu przy 120 będziemy mieć 10 litrów, a przy 140 13. Nie ma tragedii. Czytałem, że przy 200 auto pali poniżej 20 litrów, okolice 19, więc nawet lecąc 200 jesteśmy w stanie zrobić ponad 300 km zasięgu, bo pak paliwa ma 73 litry. Spróbujcie zrobić taki zasięg w elektryku przy tej prędkości. No i jaki elektryk tak brzmi? Pora więc na cenę. Podstawowe Audi R8 RWD kosztuje 739 500 zł w nadwoziu Coupé oraz 867 000 zł w nadwoziu Cabrio. Wersja Quattro, czyli z napędem na 4 koła, kosztuje 994 500 zł za odmianę Coupé oraz 1 122 000 zł za kabriolet. Dopłata więc do wersji 4x4 to aż 255 000 zł.
Dorzućmy do tego 20 000 złotych i za 275 000 złotych kupujemy Porsche 718 Boxster. Różnica jest przeogromna, jak za drugą oś napędzaną. Fakt, odmiana Quattro ma od razu ceramiczne hamulce, kubełkowe fotele oraz boczne wloty i wydech pomalowane na czarno, czyli pewnie realna różnica to jakieś 155 000 złotych, ale to wciąż bardzo dużo. Dużo, bo jak zaczniemy doposażać odmianę Quattro, to zbliżamy się do poziomu Lamborghini Huracana, którego powinno dać się kupić za około 1 200 000 złotych. Z drugiej strony, takie R8 Quattro wydaje się, że można je używać cały rok, czego odmiana RWD no chyba nam nie pozwoli. Aha, i mój egzemplarz nie kosztował 739 000, ale 946 000 złotych. Audi R8 to motoryzacja, którą każdy motomaniak powinien poczuć. V10 za plecami, która kręci się do 9000 obrotów, napęd na tył, fantastyczne właściwości jezdne i cudowna, taka ostra prezencja. To jest jeżdżący pomnik i majstersztyk motoryzacyjny, za którym wszyscy będą tęsknić, bo podobno niedługo takich aut już nie będzie. Ba, być może to też jest już ostatnie R8 z V10 pod maską. Aha, i z wersją RWD, uważajcie, bo to Audi to kocur. I to kocur z wścieklizną, który potrafi nie tylko podrapać, ale i ugryźć. Cześć! Wesołych świąt!